Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym wideokaście chciałbym powiedzieć kilka słów na temat orientalnych podróży XVI i XVII wieku. Chodzi konkretnie o podróż Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki, podróż, którą odbył do Ziemi Świętej i Egiptu, jak również o podróż Krzysztofa Zbaraskiego, który udał się z poselstwem do Konstantynopola. Mamy więc dwa przykłady, dwa rodzaje podróży. Podróż będąca podróżą pielgrzymką i jednocześnie podróżą w pewnym sensie turystyczną, jak również podróż dyplomatyczną. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł żył w latach 1549-1616. Swoją podróż odbył w latach 1582-84 i została ona zapisana przez Tomasza Tretera w łacińskiej wersji jako Hierosolimitana Peregrinatio i wydana w Braniewie w 1601 roku. Wersję tę przełożył na język polski Andrzej Wargocki i wydał w 1607 roku, a tytuł dokładny to Peregrynacja albo Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła. Wyprawę poselską Krzysztofa Zbaraskiego, która odbyła się w roku 1622, opisał Samuel Twardowski w eposie biograficznym zatytułowanym Przeważna legacyja. Obaj peregrynanci musieli odbyć drogę, przemieścić się z terytorium Rzeczypospolitej do miejsca przeznaczenia. Radziwiłł podróżował z Wenecji statkiem i opisywał właśnie wszystkie te etapy zdobywania, umawiania się na podróż statkiem i opisywał szczegóły tego pielgrzymowania i pływania właśnie, na przykład przybywanie do Cypru. Radziwiłł podążał drogą znaną polskim pielgrzymom, ale też podążał drogą wymagającą dużych nakładów finansowych. Radziwiłł dotarł szczęśliwie do Jerozolimy, obejrzał Ziemię Świętą, obejrzał wszystkie te miejsca, które związane były z życiem Jezusa Chrystusa, odwiedził Grób Pański i konfrontował to, co widział z zapisami biblijnymi. Zobaczywszy Ziemię Świętą, postanowił podróżować dalej, ponieważ nie mógł przybyć do Konstantynopola z uwagi na to, że grożono mu aresztowaniem. Cesarz turecki nie chciał, żeby Radziwiłł swobodnie poruszał się po terytorium Imperium Osmańskiego. Udał się do Egiptu, odwiedził Kair, zobaczył piramidy, zwłaszcza piramidę Cheopsa. Podróż Krzysztofa Zbaraskiego przebiegała drogą lądową. Poseł przemieszczał się przez gospodarstwo mołdawskie, odwiedził między innymi Jassy, odwiedził i przez terytorium gospodarstwa wołoskiego się przemieszczał, przekroczył Dunaj. Samuel Twardowski w formie epickiej opisuje jego drogę, zwracając uwagę na piękno przyrody, na bogactwo krajobrazu, bogactwo ziemi, która przestała być pod panowaniem tureckim uprawiana. Istotą działalności posła Zbaraskiego było prowadzenie negocjacji z wezyrem Dziurdzim. Twardowski pokazuje heroizm posła, który właśnie sprowadza się do słownej walki
o honor i szacunek dla przedstawiciela Rzeczypospolitej. Zbarawski wyruszył do Stambułu po to, by zawrzeć traktat pokojowy po wojnie chocimskiej z 1621 roku, która zakończyła się rozejmem między wojskami Rzeczypospolitej, dowodzonymi początkowo przez Jana Karola Chodkiewicza, a potem przez Stanisława Lubomirskiego, i wojskami osmańskimi dowodzonymi przez sułtana Osmana II. Pomiędzy momentem zakończenia zmagań wojennych a przyjazdem Zbarawskiego do Stambułu sułtan został zamordowany i na tronie zasiadł jego wuj. Skutkiem tego zamieszania było to, że zaginęły dokumenty, posiadane przez Turków dokumenty podpisane pod Chocimiem. Turcy oczekiwali, że Polacy pokażą te, które przywieźli z sobą, jednak, była to wersja zapisana w języku tureckim. Zbarawski jednak nie chciał pokazać tych dokumentów, chciał zobaczyć wersję w języku polskim, która ostatecznie się odnalazła. Problem polegał na tym, że te wersje nie były jednolitej, jednakowej treści. Konstanty Baptysta Weweli, który pośredniczył w zawieraniu porozumienia pod Chocimiem, doprowadził do tego, żeby to porozumienie zostało zawarte, ale jednocześnie obie strony wracały do domu przekonane o własnej racji, dokumenty nie były z sobą zbieżne. Zbarawski nie chciał zapłacić trybutu cesarstwu osmańskiemu, bo uważał, że nie do tego zobowiązał się Lubomirski i Jakub Sobieski podczas negocjacji pod Chocimiem. Zbarawski bronił, jak pokazuje to Twardowski, honoru posła Rzeczypospolitej, ale jednocześnie pobyt w Stambule to nie tylko zmagania dyplomatyczne, które ostatecznie zakończyły się podpisaniem dokumentu przez Zbarawskiego z kolejnym wezyrem, Husejmem Paszą. Ten Husejm Pasza jednak Zbarawskiego oszukał, bo Zbarawski, chcąc jak najszybciej opuścić Stambuł w obawie przed kolejnym przewrotem pałacowym, wziął z sobą dokument, którego treści nie znał z uwagi na to, że wybrał się na tę wyprawę bez tłumacza. Co pokazuje Twardowski? Twardowski pokazuje bogaty wjazd do Stambułu poselstwa Zbarawskiego, poprzez który chce zachwycić Zbarawski stronę osmańską, pokazać potęgę Rzeczypospolitej. Opisuje podarki, jakie są wręczane sułtanowi i wezyrowi, a jednocześnie pokazuje, jak funkcjonuje ulica turecka, chociażby w momencie, kiedy nowym wezyrem zostaje Husejm Pasza. Wszystkie towarzyszące temu wydarzeniu okoliczności, połykanie ognia, kładzenie się tak jak robi to fakir, prawda, na wystających gwoździach. Jednocześnie Zbarawski miał istotny wpływ na bieg polityki tureckiej w tym sensie, że jego lekarz wyleczył sułtanę, czyli matkę zamordowanego Osmana. Dzięki temu wpłynął na funkcjonowanie tureckiego dworu i dzięki temu właśnie doprowadził też do zmiany na stanowisku wezyra. Twardowski często bywał na ulicy tureckiej. Można to wywnioskować z tego, że poeta wprowadził do tekstu bardzo dużo słów pochodzenia tureckiego i widać, że jego obserwacje tego orientalnego świata są czynione z autopsji.
Dlaczego ta przeważna legacyja może być interesująca? Ona jest trudna w lekturze i sam Twardowski to zresztą zauważa. Ona może być interesująca również chociażby dlatego, że w późniejszym okresie Adam Mickiewicz czytał ten utwór i posługiwał się nim, ustanawiając swoją własną wizję Orientu. Na co jeszcze zwraca uwagę Twardowski? Twardowski opisuje podróż cieśniną Bosfor, podziwia też zwierzęta, które są zgromadzone w zwierzyńcu sułtańskim, podziwia kwiaty, tulipany, które rozkwitają wiosną w ogrodach cesarskich, ale również opisuje pewne przygody związane z życiem żołnierskim, chociażby moment, kiedy polscy posłowie, właściwie uczestnicy poselstwa tego orszaku, grają w karty. Karta podczas takiej emocjonującej gry wypada z okna, pilnujący Turków, pilnujący Polaków Turcy podnoszą tę kartę i Twardowski pokazuje, że oni całują papier, bo wedle Twardowskiego w islamie miał panować ten taki szczególny szacunek do papieru, że każda kartka ocalona przez muzułmanina miała mu potem pomóc w wyłożeniu drogi w zaświatach, drogi do raju. Chodziło, ten szacunek papieru wynikał z tego, że na papierze zapisany był Koran. No niestety polscy żołnierze bardzo nieładnie wykorzystali ten obyczaj, ten szczególny szacunek do papieru, po prostu ubrudzili kolejną kartę i wyrzucili przez okno. Turcy zaczęli ten papier całować i zauważyli, że jest on ubrudzony, doszło do skandalu dyplomatycznego. Ale też Twardowski zwraca uwagę na pewien obyczaj, mianowicie muzułmanie nie piją alkoholu, jest zakaz spożywania alkoholu. Twardowski opisał scenę, kiedy w jakimś tam tajnym miejscu spotykają się właśnie muzułmanie, upijają się na umór i potem śpiewają ekspiacyjne piosenki mówiące o szacunku dla własnej duszy, o tym, że ta dusza została właśnie zatracona. Co pokazuje Radziwiłł? Radziwiłł pokazuje z kolei w Kairze chociażby targ niewolników. Przemieszcza się też po mieście, pokazuje, jak to miasto wygląda. Zresztą jeden i drugi pokazuje miasto, wąskie ulice, dostrzegają obaj wąskie ulice Kairu, jak też Stambułu, ludzi, którzy po tych ulicach się poruszają. Radziwiłł ma wiele takich sytuacji, kiedy musi zadbać o własne bezpieczeństwo, kiedy jego ludzie są zagrożeni poprzez chociażby arabskich chłopców rzucających kamieniami podróżujących. Radziwiłł też obawia się, że zostanie zamknięty w piramidzie, nie będzie mógł powrócić do kraju. Obawia się też podróży morskich z uwagi na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, na to, że statek może być przeciążony. I liczy na szczęście, liczy na to, że uda mu się powrócić do domu i przywieźć chociażby mumię. Ostatecznie tej mumii z Kairu nie przywozi, musi ją wyrzucić do morza, bo istnieje przesąd, że taka mumia, wiezienie takiej mumii doprowadzi do tego, że statek zatonie. Ale udaje się Radziwiłłowi przewieźć różnego rodzaju egzotyczne zwierzęta. Część oczywiście z nich nie wytrzymuje podróży morskiej, ale niektóre docierają z nim do miejsca przeznaczenia. Przebywając jeszcze w Ziemi Świętej, opisuje Morze Martwe i opisuje rosnące tam nad tym morzem drzewa, jak również podziwia jakieś tam pokłady asfaltu, które tam jest w stanie oglądać. Ten opis zwłaszcza Radziwiłła,
jest o tyle interesujący, że był na tyle interesujący, że znalazł się również w kronice Aleksandra Gwagnina, w księdze przedstawiającej właśnie w kronice Sarmacyjej Europejskiej, w której Aleksander Gwagnin przedstawiał właśnie wygląd Ziemi Świętej i przybliżał funkcjonowanie ludzi na tamtym obszarze, pokazując różnego rodzaju chociażby karwasery, czyli te domy zajezdne, w których zatrzymywali się pielgrzymi. Obaj wędrowcy szczęśliwie wrócili do ojczyzny, przywożąc doświadczenia i wypełniając, na ile było to możliwe, swoje misje poselskie. Radziwiłł odbył podróż do Ziemi Świętej jako pokutę za swoje przewinienia podczas studiów, jakie odbywał we Francji. Zaraził się tam chorobą weneryczną i liczył na to, że wyzdrowieje. Jeśli wyzdrowieje, uda się do Ziemi Świętej. Ponieważ wyzdrowiał, spełnił to przyrzeczenie i podjął się tej misji, do której się bardzo dobrze przygotowywał, zarówno poprzez lekturę, jak też gromadząc odpowiednie środki do przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia. Samuel Twardowski z kolei był uczestnikiem wyprawy księcia Zbaraskiego, dlatego mógł z autopsji opisywać Orient. Oba te teksty stanowią zatem interesującą relację o kontaktach przedstawicieli magnaterii z kulturą Orientu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do lektury relacji również Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki z podróży do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu, bo taki tytuł nadano współczesnemu wydaniu tego dzieła.